Obsługa hamulca bądź zwalniaka na silniku. Za chwilę przejdziemy do ćwiczenia praktycznego, gdzie za pomocą wciągarki będziemy realizować ruch wertykalny góra-dół. Czyli będziemy imitować zachowanie się windy, jakieś wciągarki bądź suwnicy. No i zanim przejdziemy do tego ćwiczenia praktycznego, czyli będziemy realizować obsługę hamulca bądź zwalniaka na silniku w sposób praktyczny, pozwólcie, że wtrącę swoje 3 zdania. Zacznijmy od tego, że te wszystkie aplikacje wertykalne, czyli wszędzie tam, gdzie wykonujemy jakiś ruch góra-dół, są to jedne z najbardziej niebezpiecznych aplikacji. Dlaczego? No, ponieważ unosimy pewien ciężar ponad poziom podłogi, prawda? Czyli unosimy go czasami nawet bardzo wysoko, kilka bądź kilkanaście metrów nad ziemią, gdy mówimy o suwnicach. Bardzo często te ładunki to jest kilka, jak nie kilkanaście bądź kilkadziesiąt ton. Zatem realizując gdzieś tam takie aplikacje wertykalne, no przede wszystkim pamiętamy o bezpieczeństwie. Zarówno bierzemy pod uwagę fakt, że ten ładunek może w nas uderzyć, czyli gdzieś tam wydzielamy sobie to miejsce, poruszamy się w sposób naprawdę bardzo uważny w okolicy tego ładunku i przede wszystkim no, nie przechodzimy pod tym ładunkiem, szczególnie gdy robimy jakieś próby bądź wdrożenia napędowe. Nigdy, przenigdy nie wchodzimy pod ładunek, nigdy nie pozwalamy znajdować się człowiekowi w okolicy tego ładunku. Także przestrzegam, dbajmy o swoje bezpieczeństwo. Ruch wertykalny wykonujemy przeważnie przy współpracy ze zwalniakiem na silniku. W tych lekcjach początkowych tłumaczyłem Wam, że mamy takie 2 układy, za pomocą których możemy trzymać wał silnika po zatrzymaniu albo przed wykonanym ruchem. No jest to albo hamulec, albo zwalniak. W znakomitej większości wypadków będziecie mieli do czynienia ze zwalniakiem. Czyli zwalniak i hamulec to są identyczne urządzenia, różnią się jedynie logiką sterowania. Co mam na myśli? Gdy mówimy o zwalniaku, to on w położeniu normalnym, czyli nie mamy podłączonego napięcia, żadnych kabelków, to ten zwalniak, czyli hamulec założony na wale silnika, za pomocą tych szczęk trzyma nam wał silnika i uniemożliwia ruch. My musimy podać odpowiedni sygnał na ten zwalniak, na cewkę tego zwalniaka, hamulca, aby on odpuścił i umożliwił nam ruch obrotowy tego wału. No i w ten sposób za każdym razem, gdy podajemy napięcie i prąd do silnika, od razu sterujemy zwalniakiem i za każdym razem, gdy mamy na przykład rozruch bezpośredni takiego silnika, dajemy sygnał na stycznik, podajemy 3 fazy na silnik i ten zwalniak puszcza nam ten wał, umożliwia nam ruch. Drugim typem takiego układu hamującego, który trzyma nam wał silnika, jest hamulec, który działa zupełnie odwrotnie. To znaczy w tej sytuacji normalnej, gdy nie mamy podanego napięcia i prądu, no on jest niewyzwolony, to znaczy nie trzyma nam wału silnika. Jeżeli chcemy, żeby trzymał nam wał silnika, musimy podać na niego sygnał i go wysterować. Zatem mamy zwalniaki, gdzie w znakomitej większości wypadków będziecie mieli z nimi do czynienia, czyli trzymamy wał silnika w pozycji normalnej, musimy podać sygnał, żeby puścić wał silnika i umożliwił nam ruch, a z hamulcem będziecie mieli do czynienia naprawdę bardzo sporadycznie. No i teraz tą obsługę tego zwalniaka, bo skupimy się w dalszej części tej lekcji, tego wstępu teoretycznego do tego ćwiczenia praktycznego, do pracy z aplikacjami wertykalnymi, skupimy się na zwalniaku. Czyli mamy hamulec na silniku, który trzyma nam wał silnika, musimy podać sygnał, żeby nam umożliwił ten ruch. No i jest to zasadne z wielu powodów. Takim najważniejszym powodem no, jest bezpieczeństwo, prawda? Czyli wyobraźmy sobie, że mamy coś na linie zawieszone, jedziemy tym sobie do góry, nagle mamy awarię zasilania, nie mamy w ogóle napięcia, totalnie blackout, nie mamy po prostu prądu na naszym zakładzie, no to co? Ten załadunek nam spada, ale z racji tego, że ściągamy zasilanie, to ten zwalniak zaczyna nam trzymać ten wał silnika i uniemożliwia dalszy spadek tego ciężaru.
Wraz z tym bardzo często w takim zespole napędowym występuje również przekładnia samohamowna, najczęściej ślimakowa. Ta przekładnia działa w ten sposób, że gdy nie podajemy prądu i napięcia, ona uniemożliwia dalszy ruch. Ona jest samohamowna. Musimy ją napędzić od strony silnika elektrycznego, wtedy pozwala nam na wykonywanie tych ruchów. Natomiast gdy zdejmiemy prąd i napięcie, no jest ona samohamowna, po prostu staje nam w miejscu i dalej uniemożliwia jakikolwiek ruch. Zatem takim dodatkowym zabezpieczeniem jest przekładnia. No i taką przekładnię w tych ruchach wertykalnych, w aplikacjach wertykalnych będziecie widzieli praktycznie zawsze, ze względu na to, że potrzebujemy bardzo wysoki moment, aby pracować z tym dużym załadunkiem. No i pozwala nam na to właśnie przekładnia o odpowiednim przełożeniu, no i oczywiście o odpowiedniej konstrukcji. Zatem w jaki sposób powinniśmy ten zwalniak obsługiwać? W naszym przypadku zwalniak będziemy mieli zamontowany na wale silnika produkcji SEV Eurodrive i będziemy go sterowali napięciem 230 V. No i sterować go będziemy z poziomu wyjścia przekaźnikowego, czyli wyjście przekaźnikowe musimy sobie sparametryzować w parametrze 192. W tym parametrze przypisujemy funkcję działania do wyjścia przekaźnikowego ABC w przemiennikach Mitsubishi Electric i tam wybieramy funkcję numer 20, BOF, czyli Brake Opening Request, czyli jakby sterowanie sekwencją zwalniaka, hamulca założonego na wale silnika. Podłączamy sobie do tego wyjścia przekaźnikowego albo przekaźnik, gdy mówimy o małym poborze prądu przez cewkę tego zwalniaka, bądź za pomocą stycznika, gdy ta cewka, gdy ten zwalniak ma bardzo duży pobór prądu. Pamiętajcie, że to wyjście przekaźnikowe wytrzymuje 300 mA, czyli 0,3 A. No i przeważnie pobór prądu przez cewki tych hamulców zwalniaków jest znacznie większy. No i gdy podłączycie sobie tak bezpośrednio to wyjście przekaźnikowe do sterowania hamulcem, może być tak, że wysterujecie go tylko raz, no i spalicie, uszkodzicie to wyjście. Dlatego namawiam do tego, abyście używali przekaźników, styczników. Sterujemy sobie cewkę takiego przekaźnika za pomocą wyjścia przekaźnikowego, a dopiero stykami tego przekaźnika sterujemy cewką tego hamulca czy zwalniaka, jak to ma miejsce w naszym wypadku. No i ta cała obsługa hamulca jest dosyć mocno skomplikowana. Wymaga ona wyjaśnienia. Widać, w tej części praktycznej będzie widać, jak zachowuje się ten ciężar, że on podjeżdża do góry, że spada na dół, może uda nam się wygenerować nawet jakieś tam tąpnięcia, ale cała ta sekwencja obsługi hamulca jest dosyć mocno skomplikowana. Tych parametrów, aby obsłużyć zwalniak na silniku, jest co najmniej kilka, jak nie kilkanaście. No i chciałem Wam w takim skrótowym, w takim telegraficznym skrócie przedstawić, jak to wygląda w rzeczywistości. Zatem, gdy mamy już podłączony ten nasz zwalniak pod wyjście przekaźnikowe i tak jak Wam tłumaczyłem, to wyjście przekaźnikowe ABC ustawiamy w parametrze 192 na wartość 20 BOF, czyli Brake Opening Request, czyli jakby sygnał otwarcia zwalniaka na naszym silniku elektrycznym. No i tych parametrów, jak widzicie, jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli mamy 10 parametrów dedykowanych do obsługi sekwencji tego hamulca. No i zobaczcie, jak to działa. Postaram się to wytłumaczyć w takich dwóch przypadkach, czyli gdy naciskamy sygnał start i zaczynamy jechać do góry z pewnym załadunkiem i gdy naciskamy stop i zaczynamy zwalniać z jakimś załadunkiem. Załadunków u nas nie brakuje, mamy przygotowane naprawdę kilka takich solidnych obciążników dla tych aplikacji wertykalnych góra-dół. No i do rzeczy. Czyli zaczynamy od tego, że globalnie włączamy tą obsługę sekwencję hamulca w parametrze 292. No i tutaj również mamy do wyboru takie dwie najważniejsze opcje. Czyli możemy sobie wybrać wartość 7 albo 8
w tym parametrze 292. My będziemy nastawiali wartość 8, natomiast wielu z Was może mieć do czynienia z taką sytuacją, że będzie musiał tutaj sobie wpisać sekwencję numer 7. No i czym się różni jedna od drugiego? W sekwencji numer 7 dodatkowo mamy sygnał zwrotny z naszego hamulca, który informuje nas o tym, czy ten hamulec jest już zamknięty, czy jest otwarty. Czyli mamy dodatkowo z hamulcem, z tym zwalniakiem, jest on wyposażony w takie dodatkowe styki pomocnicze i za każdym razem, gdy się załączy bądź wyłączy, to nam załączy i wyłączy również te styki pomocnicze. I dla nas jest to takie potwierdzenie, że rzeczywiście fizycznie ten hamulec się zamknął, prawda? Bądź otworzył. Czyli dostajemy takie sprzężenie zwrotne od naszego systemu, takie potwierdzenie, że na pewno hamulec czy zwalniak został wysterowany, bądź jest niewysterowany. W sekwencji numer 8 nie mamy tego sygnału zwrotnego, czyli my podajemy sygnał na nasz zwalniak za pomocą wyjścia przekaźnikowego, no i nie wiemy, czy on się otworzył, czy nie, bo nie mamy tego fizycznego potwierdzenia. Liczymy oczywiście na to, że ten hamulec działa poprawnie. No i my taką sekwencję numer 8 będziemy mieli, czyli mamy zwalniak na naszym silniku, ale nie ma on dodatkowych styków pomocniczych i nie otrzymujemy tego sygnału potwierdzającego pracę naszego zwalniaka. Zatem pierwsze co robimy, to w parametrze 292 wpisujemy wartość 8 i globalnie włączamy obsługę sekwencji zwalniaka. Następnie w parametrze 192 wybieramy funkcję do naszego wyjścia przekaźnikowego, czyli podłączyliśmy sobie ten zwalniak pod wyjście ABC i ustawiliśmy parametr 192 na wartość 20, czyli obsługę tego hamulca, czyli sygnał wyjściowy z przekaźnika ABC będzie sterował zwalniakiem. Musimy to powiedzieć falownikowi. Zatem włączamy sekwencję, ustawiliśmy sobie wyjście przekaźnikowe jako sterowanie tym zwalniakiem. No i teraz mamy szereg dodatkowych parametrów, gdzie w precyzyjny sposób musimy określić, kiedy ten hamulec, zwalniak ma się otwierać, kiedy ma się zamykać. No i zobaczcie, to nie jest takie proste, bo co my musimy zrobić? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy nasz załadunek, prawda, i będziemy z nim pracować. Czyli tak, startujemy, więc co? Otwieramy cewkę hamulca, zwalniaka, przepraszam, podajemy sygnał na ten zwalniak, żeby on się otworzył, żeby uwolnić wał silnika i żeby możliwy był ruch obrotowy tego wału, prawda? Zatem otwieramy hamulec, jesteśmy na ziemi, nic nam nie grozi, prawda? No i zaczynamy jechać do góry, czyli unosimy sobie ten ciężar i nagle stajemy. No i zobaczcie, teraz sytuacja się znacznie bardziej komplikuje, bo mamy ciężar, jest to chyba około 10 kg. Mamy ciężar zawieszony w powietrzu, grawitacja ciągnie ten ciężar na dół, falownik to odczuwa. Ten cały ciężar odłożony jest na zwalniaku, czyli trzyma go hamulec na wale silnika, ok? No i teraz co my musimy zrobić? My musimy najpierw wygenerować odpowiednią prędkość w falowniku, wygenerować odpowiedni prąd i moment przejmujący i gdy będziemy pewni, że my już ciągniemy do góry tak mocno, że uniesiemy ten ciężar, dopiero otwieramy hamulec i jedziemy sobie do góry. W przeciwnym wypadku możemy mieć taką sytuację, że naciskamy start, źle wpiszemy te parametry, a ten ciężar zrobi co? Najpierw łubu-dubu, tak spadnie na dół i dopiero zacznie jechać do góry. Może spaść nam nawet na sam dół, jeżeli jest bardzo duży ciężar i mamy nasz układ napędowy gdzieś tam policzony na granicy swoich możliwości. Więc musimy być bardzo ostrożni. Więc zobaczcie, co my robimy. My najpierw w parametrze 278 mówimy naszemu przemiennikowi częstotliwości: słuchaj, zanim otworzysz hamulec, musimy się upewnić, że wygenerujemy na wale silnika tak wysoki moment, który pozwoli mi na przejęcie tego ciężaru. Czyli ja najpierw muszę wygenerować odpowiedni moment, że już go trzymam, puszczam hamulec i jadę sobie nim do góry, żeby nie było tego tąpnięcia, ok? Więc zobaczcie, w
parametrze 278 wpisujemy częstotliwość otwarcia naszego zwalniaka. Kiedy on ma puścić wał silnika? No i teraz wracamy do tych lekcji poprzednich. Dlaczego sterowanie skalarne UDOF nie nadaje się do obsługi tych aplikacji wertykalnych? Bo przy niskiej prędkości, my tutaj mamy wpisane, ta częstotliwość otwarcia hamulca jest na poziomie 3 Hz. Czyli przy bardzo małej prędkości musimy wygenerować wysoki moment, a wiemy, że mamy z tym problem przy sterowaniu skalarnym UDOF. Dlatego musimy ustawić nasz przemiennik w trybie wektorowym prędkości. Może być założony encoder, nie musi być. U nas nie będzie tego encodera, więc będziemy działali w trybie bezczujnikowym, wektorowym, prędkościowym. No i w tym trybie mamy bardzo duże możliwości do generowania momentu startowego. No i zobaczcie, gdy już mam przygotowany przemiennik częstotliwości w tym trybie wektorowym, mam pewność, że będę mógł przejmować te duże bezwładności, te ciężary przy niskich częstotliwościach, bo jesteśmy w stanie wygenerować nawet 1,5 czy podwójny moment znamionowy przy tej prędkości, gdy pracujemy w trybie wektorowym prędkości. Ok? Więc mówimy tak, zanim otworzysz ten hamulec, wygeneruj najpierw 3 Hz, następnie w parametrze 279 procentowo określamy, ile prądu ma być. Prądu, czyli momentu. Moment silnika, czyli ta siła wytwarzana na wale silnika, czyli jaki ciężar mogę podnieść, no jest wprost skorelowany z prądem. Więc gdy mówimy o momencie silnika w trybie wektorowym, no możemy powiedzieć, że wprost odpowiedzialny za generowanie momentu jest prąd, prawda? Więc im większy prąd podam, większy moment wygeneruję. I to jest największa trudność, słuchajcie. Ile tutaj wpisać procentu, gdzie 100% to jest prąd znamionowy, który wpisujemy w parametrze 9. To jest prąd znamionowy naszego silnika, ok? Czyli jeżeli mamy silnik 9-amperowy, i wpiszemy w 279 100%, no to 9 amperów będziemy generowali na tym wale silnika. Zatem musimy sobie to przeliczyć z procentów w odniesieniu do parametru 9, gdzie w parametrze 9 mamy punkt odniesienia nasze 100%. No i my tutaj będziemy wpisywali wartości gdzieś w okolicach 10 do 20%. To już powinno być wystarczające, żeby wytworzyć odpowiedni moment. Gdy wpiszecie za dużo, no to może być tak, że nigdy tego momentu nie wygenerujemy i nigdy nie otworzymy tego hamulca i falownik będzie wchodził nam w przeciążenie. Mogą być takie sytuacje, że za duży prąd wygenerujemy zbyt szybko i dojdzie do pewnych przeregulowań, że będzie nam tańczył ten załadunek gdzieś tam na tych linach. Zatem robimy to z głową. Jest to najtrudniejsza rzecz do określenia. Czyli jaki mam ciężar i ile momentu muszę wygenerować, żeby go przejąć. Tak jak już Wam powiedziałem, częstotliwość otwarcia będzie na poziomie 3 Hz i ten prąd przejmujący gdzieś tam w okolicach od 10 do 20%. Następnie w parametrze 280 wpisujemy czas. Ten czas jest gdzieś tam w granicach 0,3 sekundy, czyli w jakim czasie ma generować ten prąd. Czyli jeszcze raz. Podajemy najpierw 3 Hz, czyli generujemy prędkość na wale silnika, trzymamy wał silnika tym zwalniakiem, generujemy 3 Hz, generujemy 10 czy tam 20% prądu znamionowego, ok? Wytwarzamy wysoki moment, mówimy przez jaki czas generujemy ten prąd, przez 0,3 sekundy, w tym czasie masz wygenerować te 10 czy 20% prądu znamionowego i wybadać, sprawdzić, że rzeczywiście on jest wygenerowany na wyjściu. I dopiero po tym, gdy mamy już wygenerowany moment, wysyłamy sygnał na przekaźnik ABC i czekamy czas, który ustawiamy w parametrze 281, czyli jest to fizyczny czas otwarcia tego zwalniaka, czyli w jakim czasie te szczęki puszczają i możemy pracować z wałem silnika. Po prostu musimy ten czas wybadać, albo wyczytać gdzieś tam w dokumentacji techniczno-ruchowej, albo wyzwolić sobie, czyli naciskamy sygnał startu i sprawdzamy, w jakim czasie ten zwalniak się uruchomił. Słyszymy to.
ponieważ ta praca tego zwalniaka jest dosyć mocno słyszalna, jest taki dosyć mocny huk, czyli my naciskamy start, wyzwalamy sobie wyjście, to przekaźnikowe ABC i staramy się określić, w jakim czasie się otworzył ten hamulec. I znowu, są to czasy mniej więcej gdzieś od 0,1 do 1 sekundy, w zależności jaki to jest hamulec. U nas to będzie bodajże 0,2 sekundy. Tak mi się wydaje, że gdy będziemy robili to ćwiczenie, to gdzieś tam 0,2 sekundy wyjdzie nam to najlepiej w tej sekwencji. Więc jeszcze raz, generujemy 3 Hz, trzymamy zwalniakiem wał silnika, generujemy 3 Hz, generujemy odpowiedni prąd przejmujący, mamy wygenerowany ten moment na wale silnika, wysyłamy sygnał otwarcia hamulca i trzymamy jeszcze ten wał w czasie, gdy ten hamulec się ma otworzyć, prawda? Czyli trzymamy te 3 Hz i ten prąd przez czas otwarcia hamulca. Gdy hamulec się otworzy w te 0,2 sekundy, to falownik przyspiesza i przejmujemy to do góry. Czyli to wygląda mniej więcej tak. Generujemy 3 Hz, generujemy odpowiedni moment przejmujący, wysyłamy sygnał na hamulec, czekamy aż on się otworzy i jedziemy do góry. Ok? Dopiero wtedy możemy powiedzieć, że w poprawny sposób obsłużyliśmy ten zwalniak na hamulcu. No i teraz, gdy przesadzimy z tymi czasami, bądź jeżeli wpiszemy za mały prąd otwarcia hamulca, wygenerujemy zbyt niski moment i co się stanie? Trzymamy, generujemy moment, chcemy jechać do góry, a to idzie nam w dół, bo mamy za mały moment przejmujący. Nie jesteśmy w stanie jechać do góry, tylko to leci nam na dół. Gdy pomylimy się i damy za długie czasy, na przykład za długi czas otwarcia hamulca, bądź za krótki czas otwarcia hamulca, to albo będziemy trzymali szczękami ten wał silnika i będziemy generowali taki wysoki moment, że będziemy nim obracać pomimo tego, że trzymamy tym zwalniakiem, no i co, będziemy niszczyć ten zwalniak. On się bardzo szybko nam zużyje wtedy. Więc w jedną i w drugą stronę jest bardzo źle. Musimy to zrobić w sposób optymalny. No i gdy dojdziemy do tego ćwiczenia, no zobaczycie, jak to się zachowuje w praktyce i jak zmiana tych parametrów wpływa na zachowanie się tego załadunku. Ok? Więc tak to działa, gdy jedziemy do góry. Natomiast co się dzieje, gdy jedziemy w dół? Zobaczcie. Czyli jesteśmy już gdzieś u góry tym załadunkiem, prawda? No i chcemy zjechać w dół. Zaczynamy jechać w dół i naciskamy stop. Bądź jedziemy do góry i naciskamy stop, ok? Tak czy siak chodzi o tą sekwencję hamulca, nie przy starcie, tylko dojeżdżamy już do pozycji zadanej i stopujemy. Więc zobaczcie, co się dzieje. Falownik ma otwarty zwalniak, czyli pracujemy sobie z wałem silnika, mamy go luźnego, prawda? Jedziemy sobie tam do góry, czy zjeżdżamy na dół. Dojeżdżamy do częstotliwości określonej w parametrze 282 jako częstotliwość zamknięcia hamulca. U nas to będzie 6 Hz. Czyli jedziemy sobie 50 Hz na dół, zwalniamy do 6 Hz, ok? Ściągamy sygnał z naszego zwalniaka tak, żeby on się zamknął. Zwalniamy do częstotliwości 278, czyli 3 Hz i czekamy przez czas 283, czyli czas zamknięcia hamulca. Czyli znowu musimy wiedzieć, w jakim fizycznym czasie ten hamulec, zwalniak nam się zamknie. Nie otworzy, tylko zamknie w przeciwną stronę. Czyli mamy to samo, co przy starcie, ale odwrócone do góry nogami w zasadzie. Czyli jedziemy sobie na dół, dojeżdżamy do 6 Hz, do parametru 282, ściągamy sygnał z hamulca, zwalniamy do 3 Hz i czekamy, aż ten hamulec nam się zamknie, zwalniak. Aż ten zwalniak nam się zamknie i będzie trzymał wał silnika i dopiero zwalniamy do zera. Czyli, mówiąc łopatologicznie,
jedziemy na dół, dojeżdżamy do pełnej prędkości, trzymamy moment, jedziemy bardzo powolutku, zamykamy nasz zwalniak i stajemy w miejscu. Trzyma już nam wał silnika nasz zwalniak. No i tych parametrów jest naprawdę wiele do ustawienia sekwencji tego hamulca. Bardzo łatwo zobaczyć sobie tą sekwencję i jak to wszystko pracuje, gdy spojrzycie w instrukcję obsługi. Mamy tam taki graf, gdzie pokazuje nam sekwencję tych wszystkich sygnałów i znacznie w bardziej przejrzysty sposób to wszystko widać, co tutaj na tej tablicy namazałem. Dodatkowo w parametrze 639 możecie określić, jeżeli wybierzecie wartość 0, to w parametrze 279 wpisujemy prąd otwarcia hamulca procentowo, a jeżeli wybierzecie sobie wartość 1, to ten parametr będzie się odnosił do momentu. Czyli możemy sobie działać bezpośrednio z momentem, wykrywać moment tego silnika, bądź za pomocą prądu. Obie metody są poprawne, natomiast w niektórych sytuacjach, szczególnie wtedy, gdy mamy założony encoder na wale silnika, warto wybrać tą opcję z momentem, ponieważ moment mamy wyliczony bardzo precyzyjnie wtedy. Bez encodera ta precyzja, estymacja momentu jest obarczona mniejszym bądź większym błędem. Zatem jeszcze raz zwracam Wam szczególną uwagę. W tych wszystkich aplikacjach wertykalnych góra-dół pracować będziecie w znakomitej większości ze zwalniakiem. Ten zwalniak należy wysterować z poziomu wyjścia przekaźnikowego przemiennika częstotliwości bądź wyjścia cyfrowego. Natomiast pomiędzy dajemy zawsze przekaźnik czy stycznik pośredniczący. No i ustawiamy sekwencję tego hamulca. W parametrze 292 wybieramy wartość 8 bądź 7, gdy mamy sygnał zwrotny potwierdzający nam, że ten hamulec się zamknął bądź otworzył. No i wypisujemy te wszystkie zmienne. Częstotliwość otwarcia hamulca, prąd otwarcia hamulca, czas wykrywania prądu na wyjściu, czas otwarcia hamulca, częstotliwość zamknięcia hamulca, czas zamknięcia hamulca. To wszystko musicie wpisać. I pewne nastawy domyślne będą wpisane w falowniku. Ale uwaga, dla przykładu, na przykład ten prąd otwarcia hamulca w parametrze 279 jest ustawiony domyślnie na 130%. Jest to nastawa co najmniej przesadzona i z tymi nastawami domyślnymi naprawdę możecie wyrządzić wiele szkód. Ten ciężar może Wam spaść, może kogoś uszkodzić. Cały układ napędowy może Wam ulec awarii, dlatego te wszystkie aplikacje wertykalne naprawdę podchodźcie do nimi z respektem i zwracajcie szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Na samym końcu Wam jeszcze dopowiem, że w aplikacjach związanych z suwnicami, gdy mamy napęd wciągarki, czyli mówimy o tym ruchu wertykalnym, bo tak naprawdę suwnica składa się z 3 ruchów. Mamy ruch mostu całego, jazdę wózka poprzeczną, no i mamy ten ruch wertykalny właśnie dla wciągarki. Tam bardzo często dodatkowym wymaganiem dla przemiennika częstotliwości jest limit udźwigu, czyli na przykład pracujemy z jakąś suwnicą, uruchamiamy jakąś suwnicę, no i jej limit udźwigu ma być 20 ton. To znaczy nie możemy założyć większego udźwigu, falownik nie powinien nam na to pozwolić. No i robimy to za pomocą wykrywania momentu bądź prądu. Mamy szereg funkcji w przemiennikach Mitsubishi Electric, za pomocą których możemy precyzyjnie wykryć sobie moment, bądź prąd, czyli obciążenie na wale silnika, no i je sobie zlimitować. Czyli robimy to w ten sposób, że na przykład limitem ma być 20 ton. To zakładamy 21 czy 22 tony udźwigu, podnosimy to do góry, wykrywamy sobie w parametrach monitorujących falownika, jaki mamy prąd czy moment, no i używamy funkcji, za pomocą której wykrywamy i mówimy, że na przykład jeżeli na wyjściu będzie więcej niż 150% momentu przez czas tam 3 sekund, to falowniku wystaw mi wyjście. No i na przykład on podaje nam sygnał za pomocą wyjścia przekaźnikowego. My ten sygnał później musimy wziąć i zblokować pracę falownika, bądź wyświetlić jakiś komunikat na elewacji jakiegoś panelu, że jest na przykład przekroczony limit udźwigu i nie możemy dalej jechać w kierunku górnym, możemy tylko jechać w kierunku dolnym.
Tyle, jeżeli chodzi o wstęp teoretyczny do aplikacji wertykalnych i do obsługi zwalniaka bądź hamulca na silniku. No i zapraszam Was do tej części praktycznej. Cześć, witam Was w kolejnej lekcji. W tej lekcji zajmiemy się ruchem góra-dół, czyli mówić będziemy o aplikacjach związanych z windami, wciągarkami czy suwnicami. W tym celu przygotowaliśmy dla Was taką oto właśnie wciągarkę. Jest ona zbudowana w oparciu o następujący układ napędowy. Pracować będziemy z silnikiem indukcyjnym asynchronicznym produkcji Bessel o mocy 0,18 kW. Jego stojan skojarzony jest w trójkąt i działa na napięcie robocze 3x230 VAC, prąd znamionowy 1,1 A, natomiast jego sprawność wynosi 66%. Dodatkowo mamy założony hamulec na tym silniku i sterować go będziemy z poziomu wyjścia przekaźnikowego naszego przemiennika częstotliwości. Jeżeli mówimy o przemienniku częstotliwości, to pracować będziemy z tą samą jednostką co do tej pory, czyli mówimy o przemienniku FRE 820S zasilanym jedną fazą 230 VAC, ale na wyjściu podaje nam 3 fazy po 230 VAC. Prąd znamionowy naszego falownika wynosi 2,55 A. Jest to falownik o mocy 400 W. Jak już wspominałem, wykorzystamy kilka wejść-wyjść sterowniczych w tym przemienniku częstotliwości, aby za pomocą odpowiednich sygnałów sterować pracą naszej wciągarki. Co mam na myśli? Przede wszystkim nasz hamulec, który pracuje na napięciu roboczym 230 VAC, sterować będziemy z poziomu wyjścia przekaźnikowego ABC. Dodatkowo do przemiennika podawać będziemy 3 sygnały sterujące. Pierwszy sygnał mówiący o prędkości z poziomu tego zadajnika i pętli 0,10 VDC podłączony mamy pod wejście analogowe numer 2. No i 2 wejścia cyfrowe STF i STR. Wejście STF będzie to ruch do góry, a wejście STR będzie to ruch na dół. Także serdecznie Was zapraszam do parametryzacji naszego przemiennika częstotliwości. Zaczynamy od naszej rutyny, czyli wracamy do nastaw fabrycznych. Przypominam, aby wrócić do nastaw fabrycznych, musimy pracować w trybie PIU i z wbudowaną klawiaturą. Zatem odpinamy nasz zewnętrzny panel, który służy nam głównie do monitorowania pewnych zmiennych. Naciskamy przycisk PIU EXT, aby przejść w tryb PIU. Naciskamy przycisk Mode i szukamy parametru All Clear. Nastawiamy wartość 1 i zatwierdzamy przyciskiem Set. OK. W bardzo łatwy sposób jesteśmy w stanie sprawdzić, czy parametry wróciły do nastaw fabrycznych, sprawdzając nastawę prądu znamionowego. Znajdziemy tą nastawę w parametrze numer 9. W parametrze numer 9 powinniśmy znaleźć wartość 2,55 A. Dokładnie taka wartość widnieje na naszym wyświetlaczu. Zatem wszystko się zgadza. Wróciliśmy do nastaw fabrycznych. W następnym kroku nastawimy parametr numer 77 na wartość 2, byśmy nie musieli pilnować naszego trybu PIU. Po prostu w każdym trybie będziemy w stanie te parametry sobie wstukiwać, a dodatkowo będziemy mogli to robić z poziomu zabudowanego panelu, pomimo że podłączony będziemy mieli nasz zewnętrzny panel sterowniczy. Zatem idziemy do parametru 77 i dokonujemy nastawy 2 i zatwierdzamy przyciskiem Set. Teraz przejść możemy do właściwej parametryzacji naszego napędu. Zaczynamy od przygotowania naszego przemiennika do pracy w trybie wektorowym, bezczujnikowym, w trybie prędkości. Zaczynamy od wpisania tabliczki znamionowej silnika. Czyli zaczynamy od parametru numer 9, gdzie wpisujemy nasz prąd znamionowy. Wynosi on 1,1 A.
Następnie w parametrze 71 nastawiamy 0, co oznacza, że podłączony mamy najzwyklejszy, najbardziej standardowy silnik asynchroniczny indukcyjny. Kolejno w parametrze 80 wybieramy moc naszego silnika 0,18 kW. W parametrze 81 określamy liczbę biegunów. Wiemy już z lekcji wcześniejszych, że liczba biegunów determinuje prędkość znamionową naszego silnika elektrycznego. Nasz silnik elektryczny ma niecałe 1500 RPM, obrotów na minutę, zatem posiada 2 pary biegunów, bądź jak kto woli 4 bieguny. Wybieramy zatem w tym parametrze wartość 4 i ją zatwierdzamy. Następnie w parametrze 83 wpisujemy napięcie znamionowe, w naszym wypadku 230 V. W parametrze 84 wpisujemy częstotliwość znamionową z tabliczki naszego silnika 50 Hz. Teraz wybieramy odpowiedni algorytm sterowania w parametrze 800. Chcemy ustawić przemiennik do pracy w trybie wektorowym prędkościowym, zatem w parametrze 800 wybieramy wartość 10. Na samym końcu przeprowadzamy proces autotuningu, czyli sczytamy sobie dodatkowe zmienne z naszego silnika, których nie odczytamy na tabliczce znamionowej. Mówię tutaj chociażby o rezystancji uzwojeń i ich indukcyjności. Idziemy do parametru 96. Dokonujemy nastawy 1, zatwierdzamy tą nastawę i wracamy do naszego parametru 96. Jesteśmy w trybie PU, zatem by wyzwolić funkcję autotuningu musimy podać sygnał startu. Z racji tego, że jesteśmy w trybie PU, naciskamy przycisk Run. Widzimy, że wartość 2 informuje nas o tym, że proces autotuningu jest wykonywany i gdy skończy się z powodzeniem, powinna nam wyskoczyć cyferka numer 3. W każdym innym wypadku otrzymamy kod błędu, który mówi nam o tym, że z jakiegoś powodu autotuning się nie powiódł i musimy zajrzeć do instrukcji obsługi, skojarzyć dany kod błędu z wyjaśnieniem i sprawdzić, co się złego stało. W naszym wypadku, zobaczcie, proces autotuningu trwał dosłownie kilka sekund, mamy sczytane te wszystkie dodatkowe zmienne silnika, naciskamy zatem przycisk Stop Reset, no bo pyłga nam dioda Run, naciskaliśmy przycisk Run, musimy wystopować nasz przemiennik. Wychodzimy z parametru 96, no i mamy przygotowany nasz przemiennik w takim podstawowym trybie do pracy w trybie wektorowym prędkości. Wspominałem jednakże, że zadawać prędkość będziemy za pomocą wejścia analogowego pod terminalem numer 2. Wracaliśmy do nastaw fabrycznych i pamiętamy z poprzednich lekcji, że terminal numer 2 domyślnie ustawiony jest jako wejście 0,5 VDC, a my mamy sygnał 0,10 VDC. W tym celu przestawimy parametr numer 73 z wartości 1 na 0 i w taki właśnie oto sposób sprawiliśmy, że wejście pod terminalem 2 działa teraz jako 0,10 VDC. Teraz możemy przejść do parametryzacji właściwej, czyli zajmiemy się sekwencją naszego hamulca. Zaczynamy od wysterowania naszego wyjścia przekaźnikowego ABC, tak aby sterował naszym hamulcem. Robimy to w parametrze 192 i ustawiamy tutaj wartość 20, czyli BOF, sterowanie hamulcem zlokalizowanym na silniku. OK. W kolejnym kroku globalnie musimy włączyć sekwencję pracy hamulca. Robimy to w parametrze 292. W części teoretycznej wyjaśniałem Wam, że możemy wybrać 2 rodzaje sekwencji. Wartość 7, jeżeli dysponujemy z hamulcem, który
potwierdza i daje nam z powrotem sygnał zwrotny mówiący o tym, czy hamulec się otworzył, czy zamknął. Gdy wybierzemy wartość 8, pracujemy z najzwyklejszym hamulcem, który nie daje nam potwierdzenia o otwarciu czy zamknięciu. No i my właśnie takim hamulcem dysponujemy, dlatego aplikujemy wartość 8. No i teraz pozostało nam wytrymować te wszystkie parametry, które odpowiadają za otwarcie i zamknięcie hamulca. W dużej mierze mam tutaj na myśli czasy, które determinują otwarcie i zamknięcie hamulca. Robimy to kolejno w parametrach. 278 określamy, przy jakiej częstotliwości będziemy otwierali hamulec. Nastawa domyślna to 3 Hz i moje doświadczenie podpowiada mi, że w trybie wektorowym przy prędkości 3 Hz powinniśmy mieć już wygenerowany bardzo duży moment. Zatem zostawiam tu nastawę taka, jaka jest. Następnie w parametrze 279 jest to jeden z kluczowych parametrów. Musimy określić procentowo, po wykryciu jakiego prądu na wyjściu, czyli bądź momentu, mamy otworzyć hamulec. Zobaczcie, nastawa domyślna wynosi aż 130%, gdzie 100% odnosi się do naszego parametru numer 9, tam gdzie wpisywaliśmy prąd znamionowy naszego silnika. Zatem jeżeli chciałbym zostawić taką nastawę, to musielibyśmy wygenerować około 1,3 czy 4 A na wale silnika i dopiero otworzyć hamulec. W moim mniemaniu jest to zbyt duża wartość i proponuję zacząć od wartości z przedziału 10 do 20%. Zaczniemy od mniej więcej 15%. Zatem prąd otwarcia hamulca określamy jako mniej więcej 15%. Pamiętajcie, że w naszym układzie napędowym mamy dodatkowo przekładnię ślimakową o przełożeniu 20. Po wpisaniu tego parametru, czyli określeniu, przy jakim prądzie i przy wygenerowaniu jakiego momentu możemy otworzyć hamulec, nastawiamy parametr 280, w którym określamy, w jakim fizycznie czasie nasz hamulec się otwiera. Zaczniemy od nastawy domyślnej, która wynosi 0,3 sekundy, a bazując na swoim doświadczeniu mogę Wam podpowiedzieć, że ten czas w zależności od typu hamulca waha się od 0,1 do około 1 sekundy. Następnie w parametrze 281 określamy czas detekcji prądu. Czyli w parametrze 279 powiedzieliśmy: otwórz hamulec, gdy wygenerujesz 15% prądu znamionowego, a w tym parametrze 281 określamy, w jakim czasie ma nastąpić detekcja tego prądu. No i znowu zostawimy tą nastawę domyślną, która wynosi 0,3 sekundy. Pozostaje nam w parametrze 282 określić częstotliwość zamknięcia hamulca. Ta częstotliwość zamknięcia hamulca musi być wyższa niż częstotliwość otwarcia hamulca. Jeżeli zrobimy nastawę niższą, czyli mamy częstotliwość otwarcia ustanowioną na 3 Hz, jeżeli tutaj bym chciał dać wartość 3 bądź niższą, falownik wyrzuci nam błąd obsługi hamulca. Po prostu ta częstotliwość zamknięcia hamulca musi być wyższa i domyślnie mamy tutaj ustawione 6 Hz i od tego progu rozpoczniemy. Zatem ja tej nastawy nie zmieniam, zostawiam taka, jaka jest. No i w parametrze ostatnim, czyli 283, wpisujemy fizyczny czas zamknięcia naszego hamulca. No i on w zależności od typu hamulca, podobnie jak to było z czasem otwarcia, waha się gdzieś od 0,1 sekundy do 1 sekundy. Zaczniemy od nastawy domyślnej, czyli 0,3 sekundy. Na samym końcu dopowiem Wam, że w parametrze 639 dodatkowo możecie określić, czy wytyczną do otwarcia i zamknięcia hamulca będzie prąd wyjściowy, o czym mówi nastawa 0, tak jak mamy to w chwili obecnej, a jeżeli zrobimy sobie tutaj nastawę 1, to wytyczną do otwarcia i zamknięcia hamulca będzie moment generowany na wale silnika. Ale pamiętamy o tym, o czym mówiliśmy w lekcjach poprzednich, czyli sterowanie
momentowe i wyliczany moment przez przemiennik jest robione w precyzyjny sposób tylko i wyłącznie wtedy, gdy mamy założony encoder na wale silnika. Jeżeli nie mamy encodera, to w skrajnych przypadkach, czyli gdy mówimy o bardzo niskich prędkościach, wyliczenia tego momentu mogą być obarczone bardzo dużym błędem. Dlatego sugeruję, abyśmy użyli wskazu prądu, który mierzymy z bardzo dużą dokładnością. Zatem zostawiamy tutaj nastawę 0 i bazować będziemy na wskazie prądu. Wygląda, że mamy przygotowane w taki podstawowy sposób nasz przemiennik i cały układ napędowy do pracy z naszą wciągarką. Nie pozostaje nam zatem nic więcej, jak wykonać próbę. Włączymy sobie zewnętrzny panel w celu monitorowania zmiennych. Przełączymy się na ten ekran, gdzie mamy wyświetlone te trzy zmienne, czyli częstotliwość, prąd oraz napięcie wyjściowe. No to co? Zaczynamy! Spróbujemy w pierwszej kolejności pojechać do góry. Przechodzimy w tryb PU-EXT, czyli naciskamy PU-EXT na zewnętrznym panelu. Wracamy do ekranu startowego za pomocą przycisku Mode. No i naciskamy przycisk STF. OK, jakoś nam to zadziałało. Spróbujemy pojechać teraz w dół. Przypominam, że to jest nasza pierwsza próba i większość parametrów mamy na nastawach domyślnych. Zatem testujemy. Słuchajcie, to co mi się pierwsze rzuciło w oczy, to duża zwłoka czasowa pomiędzy naciśnięciem przycisku start bądź stop i startem bądź wystopowaniem naszego ciężarka. No i sugeruję w pierwszej kolejności, abyśmy skrócili troszeczkę czasy przyspieszania i hamowania, tak aby reakcja i bezwładność tej zwłoki czasowej znacząco zmniejszyć. Po prostu obawiam się, że jak będziemy jechali w dół, to nie zdążymy wyhamować, no i nie wyhamujemy przy samej ziemi, tylko ta linka nam troszeczkę spadnie w dół. Zatem idziemy do parametru 7 oraz 8 i skracamy czasy przyspieszania oraz hamowania. Z 5 sekund robimy 2. OK. No i po tej operacji zobaczmy, jak zachowuje się nasz układ. Czyli jedziemy do góry. OK. OK. W moim odczuciu jest znacznie lepiej, czyli ta reakcja, ta bezwładność zwłoki czasowej udało nam się zmniejszyć, natomiast niepokoi, to może za duże słowo, ale no nie podoba mi się zachowanie tego ciężarka, czyli ja widzę delikatne przeregulowania i ja słyszę pewne odgłosy dochodzące od strony silnika, które mówią mi i moje doświadczenie podpowiada mi, no, że mamy do końca niewytrymowane w odpowiedni sposób te czasy otwarcia i zamknięcia hamulca. No i teraz dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie musimy podjąć decyzję, czy powinniśmy te czasy wydłużać, czy skracać. No, zobaczmy, jak to się zachowa i w jedną, i w drugą stronę, czyli w pierwszej kolejności spróbujmy te czasy wydłużyć. No i te wszystkie czasy otwarcia, zamknięcia hamulca i detekcji prądu zrobimy sobie z 0,3 sekundy na 0,5 sekundy. Czyli idziemy do parametru numer 280. Z 0,3 robimy 0,5. To samo robimy w parametrze 281. I to samo robimy w parametrze 283. OK. No to sprawdźmy, czy nam się to polepszyło, czy pogorszyło. Jedziemy do góry. No i jak uważacie, polepszyło się czy pogorszyło? Bo w moim odczuciu znacznie pogorszyliśmy ten stan, który mieliśmy wcześniej.
Powinniśmy te czasy trymować w dół, ale sprawdźmy, co się wydarzy, gdy je wytrymujemy jeszcze bardziej w górę. Czyli ustawmy sobie teraz zamiast te pół sekundy 1 sekundę. Idziemy do parametru 280, robimy 1 sekundę i parametr 283 również robimy na 1 sekundę. No i podejrzewam, że teraz już w ogóle ta sekwencja hamulca powinna nam się rozjechać, no ale zobaczmy naocznie. Jedziemy do góry. Mamy teraz do czynienia z taką sytuacją, że bardzo mocno forsujemy tarczę naszego hamulca. Co mam na myśli? Mam na myśli taką sytuację, że trzymamy tarczami nasz wał silnika, a my generujemy tak wysoki moment, że staramy się wyrwać ten wał silnika z zacisków naszego silnika. Czyli w zasadzie w pewnym momencie możemy wygenerować tak duży moment, że ten wał silnika będzie nam się ślizgał po tych szczękach. No i wynikowo uzyskujemy co? Degradację tych szczęk i skracamy czas życia naszego układu napędowego. Spróbujemy pojechać w dół. Słychać taką długą zwłokę czasową. Jestem gotowy już jechać w dół, ale trzymam o wiele za długo ten mój ciężarek, prawda? Zatem zróbmy tak, jak powinno to wyglądać w sposób prawidłowy, czyli skróćmy znacznie te czasy. Proponuję powpisywać gdzieś tam wartości 0,1 sekundy. Dobrze, więc słuchajcie, trymujemy te czasy w dół. Idziemy do parametru 280. Z nastawy 1 sekunda robimy 0,1. To samo robimy z detekcją prądu. I to samo robimy z czasem zamknięcia hamulca. OK? No i zobaczmy, czy trafiliśmy w punkt. Czyli jedziemy do góry. W moim odczuciu osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, czyli praca naszej wciągarki przebiega w sposób płynny, nie widzę żadnych przeregulowań, żadnych szarpnięć. Praca jest taka, jaką bym sobie tego życzył. Czyli te czasy otwarcia i zamknięcia hamulca w naszym przypadku wynoszą 0,1 sekundy, czyli 1/10 sekundy. Jest to bardzo krótki czas i możliwy jest do nastawy w naszym przypadku, ponieważ w naszym układzie napędowym dysponujemy przekładnią ślimakową, która działa w sposób samohamowny. Czyli w tej sytuacji, którą widzicie obecnie, nawet teraz, gdybym puścił sygnał na mój hamulec, czyli zwolnił wał silnika, to ten ciężarek nadal stałby w miejscu ze względu na to, że mamy przekładnię samohamowną. W normalnych tego typu aplikacjach, gdy mówimy o suwnicach przemysłowych, gdy mamy do czynienia z mocami silników 22 kW, a nawet większymi, używamy zgoła odmiennych przekładni i tam największym niebezpieczeństwem, z którym możecie się spotkać, to jest właśnie efekt tąpnięcia. Czyli staramy się coś unieść do góry, trzymamy naszym hamulcem i znowu chcemy pojechać do góry. I zamiast jechać tym do góry, to cały ten ciężar spada swobodnie w dół. No i taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy źle wytrymujecie czasy otwarcia i zamknięcia hamulca, bądź zbyt nisko ustawicie prąd otwarcia hamulca. Czyli chcemy coś podnieść do góry, chcemy to przejąć, ale nie mamy odpowiedniego momentu. Otwieramy hamulec i cały ten ciężar spada nam w dół. W naszym wypadku czujemy się bardzo komfortowo i bezpiecznie ze względu na to, że mamy takie dobezpieczenie w postaci tej przekładni samohamownej. Ale nie martwcie się, mam również dla Was dobrą wiadomość. Do tej lekcji przygotujemy dla Was swoisty suplement, gdzie
zainstalujemy zgoła odmienną przekładnię i postaramy się Wam zasymulować właśnie ten spadek swobodny, to tąpnięcie przy źle wprowadzonych parametrach, za pomocą których mamy sterować sekwencją naszego hamulca. Na sam koniec chciałbym Wam pokazać te wszystkie przebiegi, te wszystkie zmienne i sygnały, za pomocą których sterujemy naszym hamulcem, sekwencją naszego hamulca. W tym celu podepniemy się pod oprogramowanie FR Configurator 2 za pomocą złącza USB. Włączamy nasze oprogramowanie FR Configurator 2, łączymy się z naszym przemiennikiem częstotliwości i klikamy na zakładkę Monitor, Graf. No i musimy chwileczkę ten graf skonfigurować, czyli wybierzemy sobie teraz zmienne analogowe oraz cyfrowe, za pomocą których będziemy rysowali nasze grafy. Czyli dla pierwszej zmiennej analogowej wybieramy częstotliwość wyjściowa, dla drugiej zmiennej prąd wyjściowy, trzecia zmienna to napięcie wyjściowe i będziemy jeszcze monitorowali nasz przekaźnik wyjściowy, czyli zaciski ABC. Pojedziemy teraz do góry i na dół, nagramy sobie te wszystkie przebiegi, powiększymy je i na końcu przeanalizujemy. Ok, czyli mamy nasz ruch do góry, wyskalujemy sobie te wszystkie zmienne, no i zobaczcie, jak wszystko ładnie widać. Na fioletowo mamy napięcie wyjściowe, na zielono prąd wyjściowy, a na biało częstotliwość. No i widzimy, że generujemy sobie częstotliwość gdzieś tam w okolicach 3 Hz, następnie sprawdzamy, czy wygenerowaliśmy 15% prądu i odpalamy nasz przekaźnik ABC. Spróbujemy teraz zrobić to samo, tylko przy jeździe w dół. OK. No i zobaczcie, mamy bardzo podobne przebiegi, tak jak mieliśmy to przy jeździe w górę i widzimy te wszystkie korelacje tych sygnałów. Napięcia, częstotliwości prądu oraz widzimy, w którym momencie otwieramy i zamykamy nasz hamulec na silniku. Zbliżamy się już do końca tej lekcji, ale chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Od samego początku tego kursu przewijają się takie dwie definicje: sterowanie skalarne i sterowanie wektorowe. Poświęciliśmy tym definicjom naprawdę wiele czasu, ale nie było zgoła okazji, aby pokazać Wam różnice w praktyce. No tutaj mamy świetny przykład, na którym możemy bazować, ponieważ ciężar, który mamy zamocowany przy tej wciągarce, no jest mniej więcej obliczony jako znamionowy, czyli mamy znamionowe obciążenie naszego silnika, no i bardzo ciężki rozruch, prawda, bo musimy unieść coś bardzo ciężkiego do góry. Zatem sparametryzujmy nasz przemiennik częstotliwości na tryb skalarny U do F i sprawdźmy, czy będziemy w stanie pracować z tą wciągarką w tym zwykłym trybie skalarnym. Najłatwiej będzie nam wrócić do nastaw fabrycznych. Przemienniki częstotliwości Mitsubishi Electric, jak już wielokrotnie sobie mówiliśmy, zawsze mają włączony jako domyślnie tryb skalarny U do F. Zatem robimy co? Odłączamy nasz zewnętrzny panel, przechodzimy w tryb PU, naciskamy przycisk Mode, idziemy do parametru All Clear, no i czyścimy pamięć wszystkich parametrów. Wiemy już, jak to sprawdzić. Sprawdzamy to za pomocą parametru numer 9, czyli prądu znamionowego. Mamy na stawę 2,55 A, czyli udało nam się wrócić do nastaw fabrycznych. Co nastawiamy teraz? By włączyć tryb skalarny U do F, musimy wpisać dwie zmienne do naszego przemiennika: prąd znamionowy i napięcie znamionowe. W parametrze trzecim częstotliwość znamionowa już jest ustawiona jako 50 Hz. Zatem parametr 9 ustawiamy jako 1,1 A,
a parametr 19 jako 230 VAC. Ok. Teraz musimy ustawić nasz przekaźnik jako sterowanie hamulcem, czyli parametr 192 ustawiamy na wartość 20. Włączamy globalnie sekwencję hamulca w parametrze 292. Wybieramy wartość 8. No i teraz kolejno przelatywać będziemy przez parametry związane z hamulcem, czyli zaczynamy od parametru 278. Częstotliwość otwarcia zostawiamy 3 Hz. 279 jest to procentowo, musimy określić prąd otwarcia hamulca. No i mamy już ten poziom na poziomie, mamy już określony ten poziom gdzieś na wartości 15%. Następnie parametr 280 jest to czas otwarcia hamulca. Zostawiamy 0,3 sekundy. 281 czas detekcji prądu. Również zostawiamy 0,3 sekundy. No i parametr 283 również zostawiamy 0,3 sekundy. Częstotliwość zamknięcia hamulca zostawiamy na poziomie 6 Hz. Czyli tak w zasadzie zmieniliśmy tylko poziom prądu, który aktywuje nam otwarcie bądź zamknięcie naszego hamulca. No i słuchajcie, po wstukaniu wszystkich tych parametrów wykonamy za chwilkę próbę. Podłączymy sobie zewnętrzny panel w celu monitorowania zmiennych. Przejdziemy na ten ekran z 3 zmiennymi. OK. Przechodzimy w tryb PU z trybu PU na EXT. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wróciliśmy do nastaw fabrycznych, a zadajemy częstotliwość za pomocą terminalu numer 2, który fabrycznie działa jako 0,5 VDC. Zatem musimy zmienić nastawę parametru numer 73, aby nasze wejście pod terminalem numer 2 działało jako 0,10 VDC. Po zmianie parametrów, po powrocie do nastaw domyślnych nie nastawialiśmy parametru 77, zatem musimy pilnować trybu PU. Ja teraz ten parametr 77 zmienię na wartość 2. OK. I wracamy do parametru 73. Nie dbamy już o to, w jakim trybie pracujemy. Robimy nastawę 0 i zatwierdzamy. No i teraz mamy gotowy nasz napęd do pracy z wciągarką w trybie skalarnym U do F. Wracamy do ekranu startowego. Przechodzimy w tryb EXT, aby działały nasze sygnały sterownicze. No i startujemy, słuchajcie. No nic się nie dzieje, słuchajcie. Przełączymy się na 3 zmienne. No i mamy 0,84 A, 42 V, 15 Hz. No a nasza wciągarka jak stała, tak stoi, słuchajcie. No spróbujemy ją wystartować raz jeszcze. Natomiast no jak widzicie, no nic nawet tutaj nam nie drgnęło niestety. Spróbujemy sobie poradzić z tą sytuacją, podbijając moment startowy. Mamy w trybie skalarnym U do F taką niedogodność, że generujemy bardzo niski moment startowy, ale jako użytkownik mamy również pewne narzędzia, za pomocą których możemy sobie ten moment w jakiś tam sposób podbić. Zatem takim podstawowym narzędziem jest parametr numer 0, gdzie procentowo określamy, ile podbijamy tego napięcia startowego. Pamiętamy, że napięcie jest skorelowane z momentem w kwadracie, to znaczy dwukrotne zwiększenie napięcia gwarantuje nam aż 4-krotny wzrost momentu, prawda? Więc postaramy się podbić to napięcie przy starcie, aby ten moment nam wzrósł. Robimy to w parametrze numer 0. Idziemy do parametru numer 0, robimy sobie podbicie na poziomie gdzieś 8%.
Ok, no i dokonaliśmy tego podbicia. Sprawdźmy, czy w takiej konfiguracji będziemy w stanie chociaż troszeczkę ten ciężar podnieść. No jak widzicie, udało nam się, ale zauważyłem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że generowanie tego momentu zajęło bardzo, bardzo dużo czasu przemiennikowi częstotliwości. Czyli zobaczcie raz jeszcze, naciskam start i zobaczcie, po jakim czasie zacznie nam delikatnie do góry ten ciężar iść. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że no już trzykrotnie chyba Wam wspominałem, że mamy w naszym układzie napędowym przekładnię samohamowną. Czyli no, nie obawiamy się tego, że ten ciężar spadnie nam na dół, bo przekładnia po prostu działa jako taki duży hamulec. W normalnej sytuacji, gdybyśmy nie mieli tej przekładni samohamownej, gwarantuję Wam, że w trybie skalarnym U do F mielibyśmy do czynienia właśnie z efektem tak zwanego tąpnięcia, czyli staramy się wygenerować odpowiedni moment, puszczamy hamulec, a to nam leci delikatnie w dół i dopiero zaczynamy jechać do góry, bądź w ogóle spada nam na samą ziemię. No i ten pokaz znajdziecie w module numer 6. A dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Zamknięcia hamulca